parokrotnie słyszałem takie zdanie, które mi utkwiło w pamięci, że w Stanach od bezdomności dzielą cię dwie niespłacone raty za dom. Dokładnie tak jest. Jeśli masz nawet najbardziej szalony pomysł na siebie, masz determinację, masz pasję, to faktycznie znajdziesz miejsce dla siebie. Stany zasysają tak zwany talent. Tak. Oni bardzo często mówią talent. I wiedzą, co z nim I zrobić. wiedzą, co im zrobić. Ściągają tych ludzi, dają im olbrzymie pieniądze i świetne warunki pracy. I wtedy faktycznie ci ludzie chcą tam zostać. Po tej jasnej stronie Ameryki, tej, która zachwyca, która wabi, która sprawia, że chce się tam wracać, no jednak jest przyroda, bo to jest miejsce... 100%, pełna zgoda. Chodzą słuchy, że Stany Zjednoczone to kraj nieskończonych możliwości, gdzie każdy może spełnić swój sen. Czy taka jest prawda? Czy Ameryka jest tylko tym pięknym mitem, który znamy z amerykańskich filmów, czy może ma jeszcze swoją ciemniejszą stronę? O tym porozmawiamy za chwilę z Tomkiem Michniewiczem, wybitnym podróżnikiem, który również w Stanach był. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, teraz ja ciebie powinienem przedstawić, tak? Tak. To jest Marcin Prokop, który nie został marszałkiem Sejmu. Ani pierwszą damą. Ani pierwszą damą. Kochasz te Stany chyba trochę, co? Ja się długo do Stanów przekonywałem, bo ja z natury jestem raczej brytofilem. Wychowałem się na brytyjskiej muzyce, na brytyjskiej kulturze, na też nawet akcentowaniu języka obcego w oksfordzki, a nie nowojorski sposób. I długo mi zajęło, zanim te Stany gdzieś mi weszły pod skórę, bo zawsze uważałem Amerykę za taką trochę bardziej schamiałą, zbastaryzowaną wersję tej kultury anglosaskiej znanej Ale tak nie jest, z nadsekwany. Trochę nie, tak jest. nie. Znaczy, trochę tak jest w jednych sprawach, trochę nie jest w drugich. I moim zdaniem to jest w ogóle clue dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. A może nawet zawsze to było clue, że my myślimy, że jest jakaś Ameryka, a ich są tysiące. Tak. Nie ma czegoś takiego jak jedne Stany Zjednoczone. Gdzie nie pojedziesz, będzie trochę inaczej, a może w ogóle nawet zupełnie inaczej. Dlatego wciąż tam wracam i wciąż mam wrażenie, że coś nowego mam do odkrycia, bo abstrahując już od kwestii geograficznej, że jak sam wiesz, no gdziekolwiek pojedziesz, to właściwie w obrębie nawet kilkudziesięciu mil rzeczywistość potrafi się zmienić diametralnie. Te Stany się też bardzo zmieniają w czasie. Nie wiem, kiedy ty byłeś w Stanach, czy jakoś ostatnio też tam Często byłem, w zeszłym podróżowałeś? roku byłem ostatni Okej. raz. I widzę, jak one się zmieniają nieprawdopodobnie. Nawet takie miejsca, które wydaje nam się, że bardzo dobrze znamy, typu Kalifornia, typu Los Angeles, w ciągu 10 lat to jest Tak. kompletnie inne miasto. I ono zupełnie odbiega od tego, co my mamy w głowie. Nie wiem, czy pamiętasz swoją pierwszą podróż po Stanach, bo zazwyczaj jak ktoś idzie tam pierwszy raz, ma wrażenie takiego déjà vu. Jakby lądujesz, wychodzisz z lotniska i myślisz, Byłem tu. ja to już byłem, ja to wszystko znam, nie? Mimo że no, nie leci Superman nad głową, jakby to nie jest świat, który my widzieliśmy na ekranie, to jednak rzeczywistość, która w amerykańskich filmach, czy szerzej w amerykańskiej popkulturze jest przedstawiana, jest bardzo wiarygodnie oddawana. I ty już widziałeś te cruisery policyjne, te żółte autobusy szkolne, wiesz, te znaki przy drogach, te dinery, w których się siedzi bokiem, jakby to wszystko już było. I wydaje mi się, że my bardziej myślimy, że znamy Stany, niż w rzeczywistości je znamy, chyba że faktycznie po nich sporo pojeździsz. To nie pojeździsz raz na 2 miesiące, tylko będziesz tam wracać i wracać, wracać i wracać i zobaczysz i czerwone Stany, i niebieskie Stany, i górzyste, Tak. i pustynne, i wielkomiejskie, i prowincjonalne. Dopiero jak w tym się tak trochę zanurzysz, zwłaszcza w ludziach, to wtedy jakby zaczynasz trochę rozumieć ten mental amerykański, bo on jest jednak zupełnie inny, jeśli chodzi o to, co się pokazuje na zewnątrz, a to, jak on wewnątrz wygląda, co pokazujesz swoim bliskim, co pokazujesz swojej rodzinie. No twój program generalnie chyba w tą stronę będzie zmierzał, jak rozumiem. Będziesz dotykał tych ludzkich aspektów. Tak, to też, co powiedziałeś, jest absolutnie prawdą. Również z punktu widzenia politycznego rozłożenia, że tak powiem, Stanów Zjednoczonych, tak to nazwijmy, bo jest to federacja różnych stanów, jak sama nazwa wskazuje, i każdy stan jest tak naprawdę państwem w państwie. Każdy ma swoją osobną kulturę, prawodawstwo, Masz zwyczaje. parlament, masz rząd. Tak. To są małe kraje. Tak, Tak, jak naprawdę. pojedziesz do Teksasu i za chwilę pojedziesz do Kalifornii, w sumie geograficznie te miejsca są relatywnie blisko siebie, ale to są dwie zupełnie różne przestrzenie, zupełnie różna mentalność ludzka. Podejrzewam, ja nigdy nie byłem, może poza takimi miejscami jak, nie wiem, Egipt czy Maroko, nie byłem w Afryce, ale podejrzewam, że tam jest podobnie, że jak jedziesz do Afryki, to wydaje ci się, że to jest jakiś jednorodny kontynent, że właściwie wszędzie jest mniej więcej podobnie, a popraw mnie, jeśli się mylę, ale różnorodność tych miejsc jest tak samo wielka jak w Totalna. Ameryce. Jakby wiesz, nie ma czegoś takiego jak Afryka.
jest 50 parę, bo zależy jak będziemy liczyć państw i terytoriów zależnych, 2000 grup etnicznych i językowych. Tyle, że tam to jest wszystko podzielone granicami państwowymi, w związku z czym jakby łatwo jest się zorientować, że przejeżdżasz do innego miejsca, a w Stanach wszyscy mówią tym samym językiem. To też nie jest prawda. Nie? Bo jak pojedziesz do Arizony, jak pojedziesz na południe Teksasu, jak pojedziesz na południe Kalifornii, to szybciej usłyszysz hiszpański na ulicy niż angielski. No nawet akcent się zmienia. Jak pojedziesz na południe, to czasami musisz kilka dni się przyzwyczajać do tego południowego amerykańskiego akcentu, tego twangu takiego, który brzmi znajomo, ale czasami trudno wyłuskać poszczególne słowa, bo ci, którzy mieszkają, nie wiem, w Austin, mówią zupełnie inaczej niż ci w Nowym Jorku. Natomiast wracając do twojego pytania, czy kwestii, którą podjąłeś w swoim programie, czyli w Niezwykłych Stanach Prokopa, przez 3 sezony się trochę już najeździłem po miejscach. To znaczy zobaczyłem już mnóstwo rzeczy, atrakcji turystycznych czy mniej turystycznych, bardziej ofowych, które chciałem pokazać moim widzom. A teraz chciałem im pokazać właśnie tę amerykańską mentalność przez pryzmat poszczególnych bohaterów, przez pryzmat jednostek, bo Ameryka jednak indywidualnością stoi i każdy, nawet najbardziej zbzikowany pomysł na życie Zmieści się gdzieś. zmieści się tam. U nas być może w Polsce, w kraju stosunkowo homogenicznym etnicznie, światopoglądowo, religijnie, takie dziwactwa wciąż są traktowane jako potencjalnie niebezpieczne, albo zaskakujące, albo zadziwiające, a w Stanach właściwie anything goes, czyli jaki byś nie był, To musisz znaleźć swoje miejsce. tak, to nie budzisz jakiejś szalonej sensacji swoimi wyborami. Przykładem może być chociażby grupa mieszkańców takiego miejsca, które się nazywa Slab City. To jest pustynia, 2 godziny jazdy od Los Angeles, dawna baza wojskowa, gdzie mieszkają ludzie, którzy wybrali bezdomność, żeby uciec od społeczeństwa i od jego obciążeń, problemów, oczekiwań. To nie są ludzie bezdomni jak na Skid Row, gdzie lądują często narkomani nie radzący sobie z życiem, ludzie chorzy psychicznie, którzy powinni być zamknięci w instytucjach, które im mogą pomóc, a lądują na ulicy. Slab City to jest takie miejsce jak z Mad Maxa. Zjeżdżają się tam ludzie właściwie z całych Stanów, a na pewno ze znacznej części Kalifornii i stworzyli swoje własne państwo, miasto, które rządzi się swoimi To własnymi są regułami. outsiderzy z wyboru. Tak, tak. I tego w Europie nie znajdziesz. W sensie nie ma takich miejsc, już w Polsce z całą pewnością, w których to byłaby norma. I chyba Tak. to jest właśnie ta esencja amerykańskości, że w tych różnych miejscach w Stanach są różne normy. I ty się mogłeś urodzić, wiesz, w Iowa, w środku kukurydzianego pola, po czym widzisz, że nie pasujesz tam za bardzo i wystarczy sobie znaleźć miejsce, w którym nie tylko będziesz pasował, ale będą wokół ciebie sami tacy jak ty. Będziesz przynależeć. Będziesz totalnie częścią identycznej grupy. I obojętnie, czy chcesz skręcić w prawo, czy w lewo, czy wolisz biegać z AR-15 i strzelać po prostu w powietrze na wiwat, czy chcesz raczej kochać cały świat i biegać z tęczową flagą, gdzieś jest w Stanach miejsce, w którym ludzie myślą dokładnie tak samo jak ty. I można by powiedzieć też czasami niestety, że tak jest. Czasami niestety pewne zachowania ekstremalne, które powinny moim zdaniem być jakoś tam napiętnowane, przynajmniej patrząc na nie z perspektywy mojej wrażliwości, stają się normą. Przykład takiego zachowania to rancho gdzieś na zachodzie Teksasu, do którego miałem pojechać, miałem tam zrobić materiał, ale stwierdziłem, że nie będę promował patologii. Nawet jeżeli miałbym ją negatywnie ocenić, to nie chcę, żeby ludzie to widzieli. Chodzi o to, że możesz pojechać na rancho, gdzie masz do wyboru kilka różnych atrakcji związanych z bieganiem z bronią. Pierwsza atrakcja, jeszcze stosunkowo nieszkodliwa, jest taka, że możesz wsiąść sobie do czołgu, pojechać gdzieś tam na środek pustyni, ładować odłamkowym i strzelać sobie tam gdzieś przed siebie, albo walić z karabinu do piasku. Ale druga atrakcja już budzi mój głęboki sprzeciw, bo możesz wziąć broń i pojechać zapolować na egzotyczne zwierzęta, które ktoś tam przywiózł, I cię ktoś tam wypuści. hoduje, ktoś tam wypuścił. Możesz sobie ustrzelić lwa, nosorożca, cokolwiek, co tak naprawdę normalnemu człowiekowi nie przychodzi do głowy, że to może być dla kogokolwiek przyjemność. I tam to działa, tam to funkcjonuje, tam ta wolność rozumiana dużo szerzej niż u nas czasami ma niestety taki patologiczny wymiar. I chyba to jest to, czego my, jak tutaj w Polsce żyjemy, nie ogarniamy tej złożoności poprzez pryzmat tego American Dream, który znamy z filmów. Bo w zasadzie jakby powszechne wyobrażenie o Stanach to jest wyobrażenie, które Hollywood przedstawia na zewnątrz. I wiesz lepiej niż ja, że to jest obraz generalnie promocyjny. To jest na dobrą sprawę reklamówka Stanów. Bo jakby esencją American Dream jest to, że jedziesz i możesz być kim chcesz.
no to tu się możemy zatrzymać, bo na to nie masz żadnych szans. Możesz być tym, do czego ci się uda doskoczyć z punktu startowego. To nie jest tak, że przyjeżdża biedny rolnik z Gwatemali, dostanie zieloną kartę i on za chwilę będzie wiceprezydentem. No, sam wiesz, że nie ma szans, najmniejszych. Ale może się dochapie jakiegoś tam kondo małego. Kondo, czyli tam, nie wiem, 40-metrowego mieszkanka na przykład. Jakie są ceny w Stanach? Daj spokój. Za wysokie, zdecydowanie. A propos cen i a propos też tego, co przed chwilą powiedziałeś, parokrotnie słyszałem takie zdanie, które mi utkwiło w pamięci, że w Stanach od bezdomności dzielą cię 2 niespłacone raty za dom. Dokładnie tak jest. I rzeczywistość tam jest bezwzględna. U nas, no ja nie byłem nigdy w takiej sytuacji osobiście, ale z doświadczeń innych wiem, że u nas wylądowanie na ulicy no nie jest aż tak proste. Musisz się trochę bardziej, w cudzysłowie, postarać. Jak nie spłacasz kredytu, no to możesz się poukładać z bankiem, możesz restrukturyzować ten kredyt i tak dalej. W Stanach często jest tak, że po prostu licytują twoją chatę, wywalają cię z domu i musisz sobie radzić, nikt się nad tobą nie pochyla. Do tego to podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, tak naprawdę, jeśli nawet je masz, bo nie wszyscy też je mają, też nie pokrywa większości drogich procedur. Jeśli nie masz dodatkowego ubezpieczenia z pracy, jeśli nie masz pracy, no to jak sobie coś zrobisz, co wymaga jakiejś poważniejszej interwencji, nie wiem, chirurgicznej, zapomnij. Dlatego mnóstwo ludzi bezdomnych to ludzie, którzy wloką za sobą jakieś przetrącone kończyny, niezagojone rany. Nie mówię tylko o duszy, ale i o ciele. Armia zombie, która rośnie z każdym rokiem. Więc niby jest to państwo, gdzie każdemu może się udać, ale jeśli ci się nie uda, no to to jest jedno z najbardziej bezwzględnych miejsc na Wiesz świecie. co, bo to jest taka strategia high risk, high gain, czyli wysokiego ryzyka, ale też bardzo wysokich korzyści z tego ryzyka wynikających. Czyli trochę gambitowe zagranie. Jedziesz, stawiasz wszystko na jedną kartę i jak ci się uda, to pewnie będziesz miał dużo lepiej niż miałeś w miejscu, z którego startujesz. Ale jeśli ci się nie uda, to będzie tragedia, z której bardzo trudno się będzie potem wydostać. I to jest chyba różnica między europejskimi, jednak socjalnymi mocno społeczeństwami. Że mamy zasiłki dla bezrobotnych, wiesz, że my mamy hospicja, że mamy Państwową Służbę Zdrowia, czy Ochronę Zdrowia, przepraszam, że mamy edukację bezpłatną. Mamy bardzo dużo takich aspektów opiekuńczego państwa, których my nie doceniamy, ponieważ nam się wydaje, że tak po prostu jest, że tak zawsze jest, tak wszędzie jest, tak zawsze było. No tak wygląda norma. A potem lecisz do Stanów i się właśnie okazuje, że po pierwsze, jak kupujesz mieszkanie albo dom, to nie jesteś jego właścicielem, jeśli masz kredyt, tylko bank jest jego właścicielem. Jak ci podskoczy kurs franka, to nie to, że ty się będziesz teraz procesował ze swoim bankiem przez 6 lat, aż ci w końcu coś tam oddadzą, tylko za 2 miesiące twój bank po prostu ci zabiera klucze. I ty faktycznie lądujesz ze swoim nowym samochodem, albo tak naprawdę samochodem na kredyt i może masz piękne, wiesz, auto za $300 000, a nie masz gdzie mieszkać. I tak to wygląda. Ile osób, które mieszkają w standardowych, wydawałoby się, warunkach w Stanach, musi mieć 2 etaty, żeby uciągnąć te warunki. Albo 3 etaty. I to są często ludzie, o których byśmy powiedzieli, jak tutaj siedzimy, że osiągnęli sukces. Że to są ludzie sukcesu. Bo po pierwsze się tak prezentują. W Stanach bardzo istotny jest ten wizerunek, który pokazujesz na zewnątrz. To są ludzie uśmiechnięci, wiesz, zadbane zęby, ładnie uczesani, ładnie ubrani. Jakby pokazują, ja jestem sukcesem, emanuję tym sukcesem. Ale tak naprawdę jak pogrzebiesz trochę, podrapiesz tą powierzchnię, to się okazuje, że okej, pani jest na przykład menadżerką w dużej firmie, ale po pracy musi też pracować jako kelnerka. Albo jest instruktorką jogi, albo jeszcze musi uczyć dzieci, dawać korepetycje. Nie, że chce, że to ją rozwija, tylko musi, jeśli ten lifestyle chce utrzymać. Jest w Los Angeles taka dzielnica, znaczy ja ją nazywam dzielnicą, ale to jest tak naprawdę miasto, czyli Venice Beach. Bardzo popularna wśród turystów, jakby ściąga różne takie, wiesz, odlotowe, błękitne ptaki. Californication, cały serial tam był lokowany. Małe domki, które nie wiem, w Radomiu kosztowałyby może, nie wiem, z 300 000 złotych, może 400 000 złotych, tam będą kosztowały $2 miliony. I to nie jest jakiś ewenement, to jest standard. I jeśli chcesz mieszkać na tej średniej stopie, to cię będzie niestety bardzo dużo kosztowało. Zarówno pieniędzy, jak i takiego codziennego wysiłku pracy, który w ten status trzeba będzie włożyć. Tego my tutaj w Polsce nie mamy, nie aż tak. Ciekawie wspomniałeś o tym wizerunku i zachowywaniu pozorów. Pamiętam moje spotkanie z pastorem Troyem Vaughn, który jest takim opiekunem bezdomnych na Skid Row. Sam się wygrzebał z bezdomności wiele lat temu, ale żył przez długi czas na ulicy. No, opowiadał mi swoją historię, która jest dość standardowa, czyli coś mu poszło w życiu nie tak, zaczął sobie radzić ze stresem alkoholem, potem sobie zrobił jakąś krzywdę fizycznie, która powodowała ból, więc ból uśmierzał fentanylem. Fentanyl spowodował, że się uzależnił. Z uzależnienia
kolejna konsekwencja wynikająca to utrata pracy, wylądowanie na ulicy. I się domino kładzie. I się wiadomo. domino kładzie. No i chodzimy z tym trojem po Skid Row, patrzymy na ludzi. Oczywiście część z nich ewidentnie bezdomna, mieszka w kartonach, ledwo w ogóle kojarzy, gdzie jest i co robi, bo ci wszyscy ludzie też, jak to się tam ładnie mówi, się automedykamentują, czyli mówiąc krótko, ćpają, żeby jakoś przeżyć w tych okolicznościach. I zaczyna mi Troy pokazywać palcem gości, którzy wyglądają jakby wyszli z biura. Patrz, ten, świetnie ubrani, garnitur, niebieska koszula, krawat. Oni jeszcze nie przyjęli do wiadomości, że są bezdomni. Oni tu już krążą od paru dni i jeszcze przez jakiś czas będą utrzymywać te pozory. Jeszcze sami siebie oszukują, że wszystko jest okej. Ale za moment ta koszula mu się ubrudzi, za chwilę ten krawat mu się porwie, za chwilę ten garnitur będzie musiał zdjąć i tak krok po kroku będzie musiał się odrzeć trochę z poczucia własnej godności. Ale na razie jeszcze żyje tym amerykańskim snem, tą amerykańską potrzebą udowadniania innym, że wszystko jest okej. Ale nie jest okej. I to było szokujące, bo faktycznie widzisz gości, którzy wyglądają jakby się spieszyli do korporacji, a dowiadujesz się, że On może właśnie być w wylądowali kartonach. na ulicy. Tak. I drugi raz mówisz o bezdomności, mnie to nie dziwi zupełnie, bo to jest plaga dzisiaj w dużych miastach w Stanach Zjednoczonych. Nawet nie szukając daleko, gdy masz Oscary w środku Hollywood. Hollywood to dzisiaj nie jest dzielnica gwiazd filmowych, to jest dzielnica bezdomnych tak naprawdę. Jak się przechadzasz wieczorem albo wsiądziesz w metro i się przejdziesz kawałek przez śródmieście Los Angeles, to masz wrażenie, że jesteś w okolicy jakiegoś obozu dla uchodźców na dobrą sprawę. Jak się pojawiają takie duże imprezy, to tego się oczywiście nie pokazuje w telewizji, że one są odgrodzone, że policja wywozi ludzi, żeby nie wpadli w kadr niechcący, żeby fani mogli przyjść, wiesz, i krzyczeć brat i tak dalej, żeby można było sobie robić zdjęcia na ściankach i tak dalej. Ta dzielnica jest w zasadzie czyszczona na potrzeby tego typu dużych Prawda, kilka dużych ulic jest imprez. zamkniętych. Tak. Tworząc sztuczną rzeczywistość. Wspominam o tej bezdomności, bo na razie się skupiamy na tym, co w Ameryce kuleje, co jest złe. Myślę, że też za chwilę pogadamy o tym, co nam się tam podoba, żeby tylko nie siedzieć po polsku i nie narzekać. Ale wspomnieliśmy o tym, myślę, dlatego, że ta Ameryka się zmieniła w ciągu ostatnich 10, już nawet 20 lat. Pamiętam, jak ja zaczynałem tam jeździć 20 lat temu, to takich obrazków na taką skalę nie oglądałem. Pamiętam, że te 20 lat temu, jak jeździłem, nie wiem, chociażby do Kalifornii, chodziłem po San Francisco, chodziłem po Los Angeles, nie miałem poczucia zagrożenia. A dzisiaj na każdym kroku, na każdym rogu ulicy są plakaty, naklejki pod tytułem "Uważaj, oglądaj się za siebie, nie zostawiaj niczego w samochodzie. Pamiętaj, żeby 2 razy sprawdzić, czy na pewno wszystko zamknąłeś". I nawet jak się bardzo pilnujesz, co mi się zdarzyło i naszej ekipie osobiście, wystarczy, że na moment stracisz czujność, dosłownie kilkanaście sekund, pyk, włamanie do samochodu, straciliśmy część sprzętu, okazało się, że ktoś za nami jeździł, ktoś nas śledził, ktoś dokładnie wyczekał ten jeden moment, kiedy byliśmy nieuważni i nawet widzieliśmy tego gościa, który oddala się, udając biegacza, który robi jogging po parku, oddala się z naszym sprzętem. Z 2 kamerami na plecach. Wskoczył do samochodu, który już na niego czekał, więc wszystko było ustawione. Dzwonimy na policję, a policja mówi, no fajnie, ale jakby co my mamy zrobić? Ja mówię, no nie wiem, przyjedźcie na miejsce, zróbcie jakiś protokół. Oni mówią, no nie ma sensu, żebyśmy przyjeżdżali, bo za mała szkoda i tak nie będziemy go ścigać. Jak chcecie, żebyśmy coś zrobili, to napiszcie online, wypełnijcie formularz, że zostaliście okradzeni, to może wam się do ubezpieczenia przyda. Więc miejsce, które do niedawna jeszcze wydawało się takim Eldorado, miejscem ludzi radosnych, uśmiechniętych, korzystających z życia, chodzących bez koszulek i pokazującymi nagie torsy natarte oliwką, teraz jest miejscem, gdzie naprawdę musisz uważać. Jest. Jak się Witamy w wraca do świecie Polski... chyba rozwarstwienia społecznego. Nie? Tak, to nagle w Polsce wychodzisz na ulicę wieczorem i przez pierwsze 2 dni odruchowo oglądasz się przez ramię, ale tu ci raczej nic nie grozi. Więc przyzwyczajanie się do tego naszego spokoju polskiego, bo to jest jakaś wartość, którą po pewnym czasie się dostrzega, też zajmuje parę dni po To powrocie. nie jest niesamowite, że ty mówisz, wiesz, nie o Sudanie Południowym, tylko o Stanach Zjednoczonych. O tym miejscu, które wszyscy znają i kojarzą. Nie? Jak tam taka przestępczość? No tak, taka przestępczość. Bardzo dużo się zmieniło po tym kryzysie finansowym 2008-2009, kiedy ludzie faktycznie potracili domy, kiedy potracili majątki, nawet te rachunki medyczne, o których przed chwilą mówiliśmy. My sobie nie wyobrażamy kwot,
którymi tam się operuje. Jeśli nie masz ubezpieczenia prywatnego, a Tak. mówimy o prywatnym ubezpieczeniu, czyli musisz mieć pracę tak naprawdę i pracodawca cię musi ubezpieczać, bo to się do tego sprowadza. Pojedziesz, bo cię bolała śledziona do szpitala, przebadali cię, tutaj rezonans, tutaj to, może ci podali jakieś hormony, może pobadali krew kilka razy. Spędziłeś 4 dni w tym szpitalu, czy hotelu szpitalnym raczej, bo to są często przepiękne po prostu miejsca. Odsyłają cię do domu i miesiąc później przychodzi w kopercie rachunek. I ten rachunek może wynosić na przykład 300 000 złotych. To nie jest 3000 złotych, tylko 300 i nagle musisz, wiesz, hipotekę obciążyć, żeby spłacić rachunek za badania, które są początkiem twojej drogi w ogóle Albo do dać sobie wyleczenia. wyciąć nerkę, którą ci właśnie wyleczyli, nie? Więc Tak. obieg się To zamyka. Więcej dostaniesz, zawsze coś za coś. Więc to jest ta mroczna strona Stanów, której my zazwyczaj nie widzimy, ale to głównie dlatego, że Amerykanie w ogóle mają taką ogólną politykę i to na każdym jakby stopniu, i od tego federalnego przez stanowy po taki po prostu ludzki, uliczny czy rodzinny, jakby spychania do zamkniętego pokoju wszystkich problemów. Wiesz, do określonych dzielnic się zamyka, zawsze się zamykało problematycznych obywateli, bo tam ich łatwiej jest przypilnować, niech oni się tam wyżynają na miejscu Tak zwane sami. projekty. Zamykamy ich w kwadracie, niech sobie tam mieszkają. Ogradzamy policją, policja nie wjeżdża do środka, tylko pilnuje, żeby nikt nie wychodził. Wiesz, do lat 70. w umowach najmu i w umowach własności nieruchomości w wielu miastach były normalnie zapisy, że nie masz prawa swojego domu sprzedać komuś, kto nie jest biały. Albo, Szokujące, prawda? No nam to się nie mieści w głowie. To Ale są jak lata sobie- 70. Jak sobie pomyślisz, jeszcze patrząc na oś czasu, no to zaledwie 150 parę lat temu zniesiono niewolnictwo. 150 jest. lat w skali historii to jest pstryknięcie palcami, to jest tuż przed chwilą. I dlatego To my nie rozumiemy tych wszystkich kontekstów typu blackface, typu oburzenia, typu Black Lives Matter, ponieważ z naszej tej polskiej perspektywy to są w sumie często trochę wydumane problemy. Znaczy all lives matter przecież, ale jak jesteś czarnoskórym Amerykaninem i pamiętasz opowieści swojego pradziadka, swojego dziadka, swojego ojca i wszystkich swoich sąsiadów i kuzynów i wujków i cioć, to wiesz, że to jest pewna historia, która się ciągnie wiekami. Że to nie jest nic nowego, że to jest kolejny rozdział tej samej historii, dlatego ci ludzie protestują. Ciekawa rzecz mi się przydarzyła nie podczas tego wyjazdu, tylko jednego z poprzednich. A propos tego, co mówisz, postanowiłem pozwiedzać plantacje w Luizjanie, na których wykorzystywano ludzi do pracy niewolniczej. Chciałem zobaczyć, jak to dzisiaj wygląda, co tam jest. Chciałem posłuchać jakiejś historii na ten temat. Uśmiecham się, bo domyślam się, co powiesz. I na jednej z plantacji, które są sprywatyzowane teraz, Tak. oczywiście tam są jakieś muzea i tak dalej, ale to jest wszystko w prywatnych rękach. Jedna z tych plantacji należy w tej chwili do białej rodziny i w miejscu, gdzie kiedyś mieszkali niewolnicy, w tych czworakach, czy jakkolwiek się to nazywało, w osobnych domkach. W tej chwili jest hotel, są pokoje gościnne, więc już jest trochę creepy. Idziesz zwiedzać plantację, która pokazywana jest ci przez przewodniczkę przebraną za białą damę z epoki. Oczywiście ta piękna południowoamerykańska suknia. Wszystko jest jak przeminęło z wiatrem, elegancko i tak dalej. Chodzicie, opowiada ci o tym, że tu żyli państwo, tutaj mieli konie, tu, prawda, odbywały się biesiady. No i tak czekasz, kiedy ci opowie w końcu o tym, gdzie ci niewolnicy byli i jakby co się z nimi działo. Wycieczka się kończy, a tu ani słowa, więc dopytuję tej pani, no a co z czarnoskórymi niewolnikami? To gdzie oni przebywali? Jakby coś o nich niech pani opowie. No i jestem regularnie zbywany na zasadzie, a nie, no to wie pan, to nie są rzeczy, o których dzisiaj będziemy mówić. Dzisiaj ma być taki miły dzień. Widzi pan, tutaj państwo przyjechali z całych Stanów, chcą posłuchać. Sami biali oczywiście Zapraszamy są. do sklepu z pamiątkami. Zapraszamy do sklepu z pamiątkami. W końcu wymuszam od niej zeznanie, no, że ci czarni to tam pod podłogą siedzieli generalnie. Pytam, czy możemy tam pójść. No bardzo niechętnie, ale pani się zgadza. No i widzisz pokoik taki, nie wiem, 3 na 6 metrów, gdzie mieszkało 18 osób, nie? I dopiero wtedy rozumiesz, że to wyparcie tych ciemnych stron historii to nie jest tylko nasza polska specjalność. Jak mówimy w Polsce, nie wiem, o Jedwabnym, o Kielcach, o paru innych brzydkich kartach naszej historii, o tym, o czym na przykład opowiada teraz film Biała Odwaga, czyli o góralach przychodzących na stronę Niemców podczas II wojny, to zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie bardzo głośno krzyczał, że jesteś antypolakiem, że powinno ci się zakneblować usta, że plujesz na nasz kraj. I oni mają dokładnie tak samo. Jak wyciągasz jakąś kartę, która nie jest chwalebna, to O tym nie mówmy, o tym nie mówmy. Tak, bardzo szybko budzi agresję. Tak, te plantacje w ogóle na mnie robiły szokujące wrażenie, bo one są strasznie wybielone. To jest, Tak. wiesz co, to są te miejsca, w których Tarantino kręcił swoje jakby neo-westerny, powiedzmy, więc wszyscy sobie to mogą wyobrazić. I faktycznie wchodzisz w to i na niektórych z tych plantacji
masz wrażenie, że to jest jakby scenografia filmowa, że wchodzisz i masz takie plakietki, wiesz, w tym miejscu pracownicy, nie niewolnicy, tylko pracownicy odpoczywali po pracy, śpiewali, opowiadali sobie historię. Tak myślisz, jakby what the fuck. Jakby siedzi w fotelu, pykali fajkę, jakby wiesz, jutro kolejny piękny dzień nas czeka. No nie, tak to nie wyglądało. I liczyli pensję, którą Dokładnie dostawali tak. oczywiście. Więc ta dzisiejsza wersja rewizjonistyczna jest dla mnie kompletnie nieakceptowalna. Tam były miliony ludzi, którzy ginęli. To nie jest jakaś mała wioseczka. No i ci ludzie też, mówię o amerykańskich niewolnikach, zbudowali tą prapotęgę gospodarczą Stanów. Na bo nich to stanęło, oczywiście. To ich praca przecież spowodowała, że Ameryka stała się dość szybko wielkim, liczącym się graczem na arenie międzynarodowej z kraju, którym jest dość młody. Ktoś tę gospodarkę im zbudował. No ale jakbyśmy mieli teraz skupić się na trochę jaśniejszych stronach tej amerykańskiej opowieści, bo na razie trochę No narzekamy, narzekamy, zaglądamy co mam pod powiedzieć, kołdrę, no. tak? Ale też dobrze, że tak się stało, bo dekonstruujemy pewien mit. Amerykanie go, tak jak sam powiedziałeś, chętnie pielęgnują, a człowiek, który tam pojedzie, nie wiem, czy turysta, czy ktoś, to będzie tam chciał zostać na dłużej, no może się grubo zdziwić. Dla Amerykanów to, o czym mówimy, to jest rzecz oczywista. No, niczego nowego im nie odkryjemy, bo oni żyją w tym, ale dla kogoś, kto jeszcze tam nie był, to może być dojmujące. Natomiast jeśli chodzi o to, co mi się w Stanach podoba i co też chciałem w swoim programie pokazać, to, że jeśli masz nawet najbardziej szalony pomysł na siebie, masz determinację, masz pasję, to takie wyświechtane słowa, którymi różni coachowie operują, mówiąc, że możesz wszystko, to faktycznie znajdziesz tam, jak sam powiedziałeś, miejsce dla siebie. Pamiętam choćby spotkanie z poszukiwaczem złota, z człowiekiem, który mieszka w Colorado od dziecka, który własnoręcznie wykopał wielką jamę, która stała się docelowo kopalnią złota, w której on wygrzebuje skały, licząc na to, że znajdzie tam jakieś piękne samorodki, co mu się zresztą czasami zdarza. Facet ma ponad 70 lat, jest totalnym odludkiem, który nienawidzi ludzi, który nawet zerwał kontakty ze swoją własną rodziną. Jedyni, których akceptuje, to są tacy jego akolici, którzy zjeżdżają z całych Stanów, którzy chcą nauczyć się tej pasji, chcą nauczyć się wypłukiwać złoto z rzeki, chcą nauczyć się poszukiwać tego złota w kopalni czy pod ziemią. No wiesz, bo to też jest jedna z narracji tej popkultury. Tak. Jakby ta gorączka złota, to wszystko i na Alasce, i w Colorado, i w Utah, i w Arizonie, i w różnych innych miejscach. To jest bardzo, bardzo żywy kod kulturowy. Znaczy ludzie jakby pragną przeżyć taką przygodę i do dzisiaj to się dzieje faktycznie, tak jak mówisz, tak. Tak, no i ten człowiek w zasadzie funkcjonuje trochę poza społeczeństwem, takim skodyfikowanym, spiętym różnymi zobowiązaniami, kredytami, leasingami i tak dalej i ma swoje miejsce, jakby ma możliwość życia w sposób, w jaki chce. Z drugiej strony masz wspomnianych przeze mnie wcześniej mieszkańców Slab City, którzy mają też swój własny kod postępowania, który jest bardzo prosty. Przypomina kodeks Hammurabiego, czyli robisz naszej społeczności krzywdę, robisz coś, co nam wszystkim zagraża, dajemy ci ostrzeżenie pod tytułem don't. Jeśli nie posłuchasz, następny ruch, który zrobimy, to spalimy ci chatę. I oni to robią. Sam byłem świadkiem podczas zdjęć, jak jeden z tych domów, czy jak to nazwać, bo to jest konstrukcja przypominająca trochę śmietnisko, trochę miejsce, gdzie mieszkała wiedźma Pleple we Fraglesach, trochę jakąś rzeźbę nowoczesną, poskładaną z różnych elementów. To się po prostu jarało i pytam, co tu się wydarzyło. Oni mówią, a tutaj pan był niegrzeczny, handlował narkotykami. Drugi raz był niegrzeczny. Już go z nami nie ma. Koncepcja 3 strajków tak zwanych, Tak. tak? Czyli prawodawstwo amerykańskie. Dla mnie Ameryka to też miejsce ciekawe z punktu widzenia takiego zagadnienia, które w Polsce właściwie, no czasami gdzieś tam w debacie publicznej się pojawia, ale nie często, bo nie mamy tego w tej chwili w prawie, czyli mówię o karze śmierci. Pojechałem do Teksasu, do miejscowości Huntsville, która powstała w ogóle jako lokalizacja jednego z najsroższych więzień amerykańskich, gdzie wykonano do tej pory około 90 wyroków kary śmierci, odkąd to więzienie powstało. I całe miasteczko wokół więzienia wykwitło na bazie często tych, którzy opuszczali mury więzienne, nie mieli dokąd pójść, no więc zostawali tam na miejscu, przyłączali się do jakiegoś biznesu, zatrudniali się na stacji benzynowej. Takie podwale. Tak, tworzyli podstawę Top grogi. społeczności. No i właściwie teraz, chodząc po tym miasteczku, masz takie przekonanie, że dealujesz albo z ludźmi, którzy właśnie z tego więzienia wyszli, albo z ich potomkami, że jakby wchodzisz trochę w środowisko specyficznej społeczności, a z drugiej strony w tym samym miasteczku mieszkają też pracownicy więzienia.
I zadziwiające jest to, że jedni i drudzy żyją w pełnej symbiozie. Człowiek, z którym się spotkałem, 80-paroletni były naczelnik tego więzienia, który posłał na krzesło elektryczne parę osób, a na śmiertelny zastrzyk drugie tyle, nie zamyka nawet drzwi do swojego domu, bo mówi, że jego dom jest zawsze otwarty i czasami byli więźniowie, którzy byli jego podległymi mu jakby osadzonymi, wpadają, żeby powiedzieć cześć i siadają z nim razem do stołu na herbatkę. Ale a propos zagadnienia kary śmierci, to przeżyłem coś dość wstrząsającego, co też wywraca ci trochę klocki, które masz poukładane w głowie. Bo pojechałem na tę rozmowę z panem naczelnikiem trochę z takim nastawieniem europejskiego wrażliwca, który będzie go pytaniami trochę challenge'ował na zasadzie, no ale jak to? No, Jak tak można? Jak tak można? No zabijanie ludzi jednak w imieniu prawa mimo wszystko jest zabijaniem ludzi. No jak pan potem mógł wrócić do domu, usiąść do kolacji z żoną i czuć się z tym dobrze? Trochę mi w głowie przewrócił moment, kiedy wyszliśmy od naszego bohatera. Na koniec on jeszcze, przemiły starszy pan, powiedział nam, słuchajcie chłopcy, fajnie się z wami gadało, to ja wam zdradzę taki sekret. Tutaj dwa domy stąd, jak skręcicie i pojedziecie tam w prawo, w lewo, to jest taki mały cmentarzyk, którego nie ma na mapach Google'a. To jest cmentarz, na którym ludzie, którzy zmarli w więzieniu z przyczyn naturalnych albo zostali straceni, oni tam są pochowani. Bardzo często rodziny się po nich nie zgłaszają, nikt ich nie chce, więc im urządzamy skromny państwowy pogrzeb. Bardzo ładne miejsce, jakbyście chcieli sobie nagrać parę kadrów, to zapraszamy. No i dobra, no to pojedźmy, zobaczymy. I tam się wydarzyła taka historia, której długo nie zapomnę, bo miałem tylko nagrać taką scenkę do przebitek, żeby ładnie graficznie to pokazać. Scenka polegała na tym, że idę przez cmentarz, zatrzymuję się przy jednym z grobów, patrzę zadumany, prawda, na przeszłość Ameryki, która spoczywa 6 stóp pod ziemią, a potem sobie z tego kadru wychodzę i idę dalej. Ale stojąc nad jednym z grobów, zauważyłem, że jest imię, nazwisko osoby, która tam leży, są jakieś symbole, więc wyjąłem telefon, żeby sobie rozszyfrować. Tak z ciekawości, taki odruch. Kto to może być? Może coś o nim napisali. I kamera zaglądała mi przez ramię, kiedy czytam opis człowieka, który leży przede mną, bo okazało się, że o dziwo jest w Wikipedii ten profil. No i są symbole na nagrobku EX, czyli executed, czyli pan został skazany na śmierć, EC, czyli electrocuted, czyli umarł na krześle elektrycznym. Oglądam sobie jego historię, widzę jowialną twarz Amerykanina, który mógł być sprzedawcą samochodów, uśmiechnięty, białe zęby, ładna zaczeska, lata 60., czaisz ten klimat. Jasne. I czytam jego historię. No i historia jest taka, w dużym skrócie, że pan miał rodzinę z 3 dzieci, jednocześnie miał konkubinę, z którą miał 2 dzieci, jednocześnie prawdopodobnie utrzymywał jakieś nieczyste relacje ze swoją córką, więc w którymś momencie żona podczas wspólnej kolacji, no mówiąc krótko, zdenerwowała się, że tu wiele rzeczy jest nie tak w tej rodzinie, więc pan w odpowiedzi też się zdenerwował, wziął młotek, zabił żonę, zabił 3 dzieci tym samym młotkiem, po czym stwierdził, że jest bardzo zdenerwowany, tak bardzo, że musi też się pozbyć tej konkubiny. Poszedł do niej, zabił ją i 2 dzieci, po czym wrócił do domu, poczekał na najstarszego syna, który był w pracy. Kiedy syn wrócił do domu, ojciec mu odsmażył kurczaka, razem zjedli, pogadali, wypili piwko, poszli spać. No ale kiedy tatko się zbudził, stwierdził, ach, cholerka, no co będzie tutaj zostawiał świadka? Dokończył Zabił dzieło też jego. zniszczenia. Czyli generalnie wykończył Tak. 9 osób podczas, można powiedzieć, Tak, jednego taka ataku historia, gdyby szału. się pojawiła w Europie, to byłaby pewnie pierwsza od 50 lat. Tak. Nie? A w Stanach co chwilę gdzieś usłyszysz coś takiego. Jak ja wszedłem do San Quentin, czyli do więzienia o maksymalnym rygorze w Nevadzie, w Kalifornii, przepraszam, no to masz jakby pełno ludzi tego typu dookoła siebie. I to jest miejsce, w którym rządzi kodeks więzienny, przemoc, jakby naczelnik nie ma za bardzo nic do gadania. Są klawisze, którzy nie są tacy jak z filmu, jak wiesz, z Shawshank Redemption, jak ze Skazanych na Shawshank, tylko raczej są wychowawcami, psychologami, nie mają broni ze sobą, bo byłaby im odebrana i wykorzystana przeciwko nim i tak dalej. I nie to było dla mnie najbardziej szokujące. Znaczy, na wstępie tak, bo nagle rozmawiasz z ludźmi, którzy są gwałcicielami, porywaczami, dealerami, wiesz, mordercami, w ogóle najgorsi z najgorszych. To już jest supermax. Gorzej się nie da po prostu. Najbardziej szokujące dla mnie było to, jak wielu ludzi w tym więzieniu jest naprawdę szczęśliwych.
że oni potrafią przejść przez granicę jadąc z Hondurasu na przykład, popełnić przestępstwo i specjalnie dać się złapać, żeby zostać zamkniętymi do więzienia. Bo to więzienie jest lepsze niż rzeczywistość w ich Bo kraju, jest i tak lepsza. I myślę, że to jest ta potęga American Dream, której być może my z Polski nie do końca rozumiemy, ponieważ już przeszliśmy kawał drogi w stronę realizacji tego American Dream u nas w Polsce. Że już możesz mieć w zasadzie pracę, jaką chcesz, że masz dostęp do edukacji, że wszyscy możemy głosować, że jest porządek, że jest bezpiecznie i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli startujesz z krajów globalnego południa, to ta przepaść jest tak gigantyczna, że przekroczenie tej przepaści w zasadzie gwarantuje ci od razu życie o 3 poziomy wyżej niż ty gdziekolwiek możesz u siebie w kraju w ogóle mieć nadzieję wieść. I wydaje mi się, że to jest esencja tego American Dream. Czyli, że tam naprawdę możesz znaleźć dla siebie miejsce, które będzie przynajmniej komfortowe. Plus, jakby to jest olbrzymi kraj. My tego nie doszacowujemy. Patrz, jak się uczysz w liceum i masz atlas geograficzny, to masz na każdej stronie jeden kontynent. Tu Europa, tu Afryka, tu Azja, tu Ameryka. I nam się wydaje, że to jest mniej więcej takie samo. Bo nie dostrzegamy, że skala jest troszeczkę zmienna, nie? Zdecydowanie. A potem wsiadasz w samochód w tych Stanach czy na motocykl i patrzysz, ile godzin cię będzie czekało. Przecież w Stanach się nie liczy na dobrą sprawę milami, często się liczy godzinami, tak? Gdzie mieszkasz? 2 godziny stąd. A, czyli niedaleko. Z Warszawy 2 godziny to jesteś już na Mazurach, tak? Więc to jest jakby już wycieczka, na którą się zabiera jajka na twardo. A w Stanach to jest jakby dojazd do pracy i z powrotem. Przecież ludzie często jeżdżą 2 godziny w jedną i w drugą stronę codziennie do roboty. Trasy typu 1,5 dnia, 2 dni, no to jest absolutny standard. To nie jest nic strasznego. Plus jedziesz te dni kolejne i ten kraj się zmienia. Masz te pustynie, masz góry, masz niziny, masz skały, masz ocean, masz tropik w zasadzie, masz ośnieżone szczyty i wszędzie ci ludzie są jakby inni, z innej bajki zupełnie. Natomiast to, co ich moim zdaniem wszystkich łączy, to jest, no może nie wszystkich, bo ja nie lubię takich generalizacji, ale to, co jest wyczuwalne w Stanach, to jest to, jak bardzo Amerykanie są w zasadzie odważni i zaradni. To byli często ludzie, którzy uciekali przed prawem z Europy, to byli poszukiwacze przygód, skarbów, pieniędzy, fortuny. Jakby to byli ludzie, którzy czegoś chcieli. I Amerykanie to są potomkowie ludzi i to jest społeczeństwo, które czegoś chce. Każdy chce czegoś innego oczywiście, ale oni czegoś chcą i dążą do tego. Tam nie ma w ogóle takiej stagnacji. Pewnie nie spotkałeś nikogo, kto by sobie siedział i myślał, mi już jest dobrze, mam jeszcze 30 lat życia, ale mi już jest dobrze, ja już niczego więcej nie chcę. Możesz mieć 56 lat, 59, 75, cały czas do czegoś dążysz, bo to jest taki wiesz, backbone Ameryki właśnie, tak jakby ten kręgosłup, który ich wszystkich przez cały czas napędza. Ale też dlatego, że ten system ich zmusza do napędzania się cały czas. Jakby w zasadzie nie możesz stać w miejscu. Nie dlatego, że wyświechtana fraza mówi, jak nie idziesz do przodu, to się cofasz. Nie. Tylko to życie w Stanach cały czas od ciebie wymaga coraz to większego rozwoju, coraz więcej pieniędzy, coraz wyższe rachunki trzeba płacić, coraz więcej kosztują dzieci, które trzeba opłacić im edukację, ubrać ich, nakarmić ich i tak dalej, i tak dalej. Jakby w sumie się nie możesz zatrzymać, bo nie ma na czym lądować tak naprawdę. To wszystko prawda, tak. To co więcej, poczucie odpowiedzialności za siebie jest tam na dużo wyższym poziomie niż u nas. U nas mam wrażenie, oczywiście tam pewnie jakiś mądry socjolog mógłby to ubrać w cyfry albo się ze mną nie zgodzić, ale mówię o swoich odczuciach. U nas w Polsce, czy w ogóle w Europie starej, dostatniej, przywykłej do socjalu, jest takie poczucie, że coś nam się od rzeczywistości należy, tak? Że rząd Słowo klucz, powinien tak. o nas zadbać, że rząd powinien to i tamto, że jak rząd nie robi tego czy owego, to znaczy, że jest złym rządem. W Stanach nikt się na rząd nie ogląda. W Stanach każdy, można powiedzieć, skrobie swoją marchewkę i każdy wie, że jest skazany na siebie. Ale z drugiej strony, jeśli mu się powiedzie, nie wszystkim się powiedzie oczywiście, to jak to mówią Amerykanie, sky is the limit. Możliwość zrobienia gigantycznej kariery w Stanach, chociażby przez wielkość tego kraju, wielkość populacji, wielkość rynku, jest dużo większa niż gdziekolwiek indziej. Jeśli tam zostajesz gwiazdą, nie wiem, muzyki, no to nagrywając jesteś globalną jeden gwiazdą przebój, bardzo tak szybko, naprawdę tak. jesteś ustawiony do końca życia, jesteś gwiazdą globalną, tak. Jeśli robisz tam biznes i znajdujesz odbiorców w całej Ameryce, no to skala jest zupełnie inna. Więc myślę, że to jest też część tego American Dream, że ty wiesz, że jak tu odpalisz, no to lecisz w stratosferę. Też majątki ludzi, którzy są milionerami czy miliarderami w Stanach są nieporównanie większe niż gdziekolwiek indziej. Tak en bloc, jakby sumować całe bogactwo świata, to podejrzewam, że Ameryka miałaby najwięcej milionerów czy miliarderów na całym świecie. Też między innymi ze względu na to. I cieszy mnie to, co dostrzegłem, że coraz częściej ten rynek do tej pory
często zarezerwowany dla lokalesów. Mówię na przykład o Dolinie Krzemowej, która bardzo się długo broniła przed napływem ludzi z zewnątrz. Wpuszczała najpierw Azjatów, no bo błyskotliwe umysły czy z Chin, czy z Korei były im na rękę. Teraz się też otworzyła chociażby na Polaków. Najważniejsi ludzie w OpenAI, w firmie, która no w tej chwili rządzi światem sztucznej inteligencji, to są Polacy. Spotkałem się między innymi z Kubą Pachockim, który jest inżynierem, który stworzył kod czatu GPT, który jest prawą ręką Sama Altmana, czyli właściciela tej całej, czy prezesa całej tej organizacji. No tu jest gościem, który zaledwie parę lat temu przybył do Ameryki. W Polsce był programistą, zwycięzcą różnych olimpiad informatycznych, fizycznych, cholera wie co jeszcze. Czyli rodzice byli dumni z syna. Tak. Jakby to jest pułap aspiracji, który tutaj mamy. Ale potem lecisz przez Atlantyk I nagle jesteś stajesz się multimilionerem. milionerem. Tak, dokładnie. Ale to się nie bierze znikąd. Wiesz, już 20 lat temu w Dolinie Krzemowej firmy funkcjonowały kompletnie inaczej niż amerykańskie korporacje, na których ten polski korporacjonizm był bazowany. Bo to już nie byli ludzie pod krawatami. Wiesz, jak ja byłem w Google w 2006 czy 2007 roku, to już był kampus, w którym miałeś warzywniaka, miałeś pralnię, ludzie pracowali się w jacuzzi z laptopami, grali w siatkę i dyskutowali różne pomysły, mieszali się w różnych zespołach, żeby nasycać je nowymi pomysłami. I wydaje mi się, że to jest kolejny z tych komponentów American Dream, czyli taka różnorodność, to, że Stany zasysają do siebie tak zwany talent. Tak. Oni bardzo często mówią talent. I wiedzą, co z nim zrobić. I wiedzą, co nim zrobić. To nie jest tak, że ściągnijmy i zobaczymy. Tylko, okej, potrzebujemy tęgich głów do tego i tego. Gdzie ich poszukamy? Aha, tu. To panią, zapraszamy panią, pana i pana, tak? Ściągają tych ludzi, dają im olbrzymie pieniądze i świetne warunki pracy. O wiele lepsze niż jakakolwiek firma w ich mateczniku mogłaby im zaproponować. I wtedy faktycznie ci ludzie chcą tam zostać. Oni nie muszą tam zostać, oni chcą tam zostać. I to nie jest, wiesz, nasz świat akademii, gdzie doktor habilitowany ma dawać za darmo kolejne lekcje na uniwerku, bo przecież, proszę pana, tak wypada, tak należy, po to jesteśmy, tak, naukowcami. No nie. No nie. W Stanach rządzi pieniądz i on rządzi zarówno w ten zły sposób, jak i w ten dobry sposób, bo on napędza nieprawdopodobną innowację, która ściąga ludzi z całego świata. Więc jeśli ktoś jest dobry na swoim podwórku i chce zrobić faktycznie lot w nadświetlną, to jakby przelatuje do Stanów, zahacza się we właściwym miejscu, to jest kluczowe, i tam ma faktycznie na to szansę. Taką szansę razy 10 z mnożnikiem, a nie plus 5% czy plus 30% jak w Polsce. Jest jeszcze coś, co mentalnie wydaje mi się, że zbliża nas Polaków i Amerykanów. Kiedy się trochę po Stanach pojeździ, wchodzi w interakcję z ludźmi, to okazuje się, że pewnie każdy tego chce, ale mówię o tym, co znam, czyli o Polsce i o Ameryce w tej chwili, mają bardzo dużą potrzebę bycia zauważonymi i poszanowanymi. To poczucie osobistej godności i jej nienaruszalności jest dla nich bardzo ważne. I zauważyłem, że, co może nie jest jakimś wybitnym odkryciem, że jeżeli podchodzisz do człowieka z pokorą, prosząc go o to, żeby, nie wiem, wystąpił przed kamerą, żeby ci coś opowiedział, żeby coś dla ciebie zrobił, jeśli ubierzesz to we właściwą formę, która dla tego człowieka jest oznaką twojego szacunku, to nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś odmówił. Jasne. Natomiast... Ale spróbuj z pozycji siły. Tak, spróbuj ich do to czegoś zmusić, albo spróbuj wejść w taką konfrontację, że naruszysz jego własność, jego terytorium, jego poczucie indywidualności, które sobie bardzo cenią, no to może się źle skończyć. Pamiętam, że parokrotnie, no mówiąc wprost, byliśmy na muszce, przez to właśnie, że próbowaliśmy trochę swawolnie pokozaczyć Pewnie i na południu porumakować, Stanów, zakładam, tak? wjechać komuś gdzieś tam w pole, polatać dronem, o nie. dron nad prywatną Ciesz się, że posesją. ci nie zestrzelili, bo mają do tego absolutnie Parę prawo. razy było blisko. Tak, property, czyli jakby własność, tak, to własny jest rzecz teren, to święta. jest absolutnie święta. To jest, jakby mój dom jest moim zamkiem i faktycznie jest to egzekwowane. Natomiast nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bo Amerykanie są bardzo zindywidualizowanym społeczeństwem. To jest, moim zdaniem, to jest kraniec skali globalnej. To są ludzie, którzy myślą ja, ewentualnie ja i moi najbliżsi. I to powoduje coś, czego w filmach w ogóle nie widać, bo jest przykryte takim bardzo afektowym sposobem mówienia do innych. Że mówisz, wszyscy są moi friends, to są moi przyjaciele, I love them, kocham ich. Ale jednocześnie te prawdziwe relacje między Amerykanami są bardzo często niesamowicie powierzchowne. W stosunku do tego, co my mamy w Polsce, gdzie my tak nie do końca jesteśmy może chętni na otwarcie przed zupełnie obcymi sobie ludźmi, ale jak Jesteśmy nieufni, jesteśmy tak. może nieufni, to jest dobre słowo, ale jak przełamiesz tą pierwszą barierę nieufności, czyli już faktycznie się znamy, kumplujemy się,
to nagle jakby już masz serce na talerzu. To znaczy faktycznie możesz z kimś pogadać, napić się tej gorzały, wylać łzy, ponarzekać na wszystko, ale to jest takie prawdziwe. A z Amerykanami bardzo trudno jest wejść na taki poziom prawda. otwartości. Nie? Jakby Tak. przez cały czas będzie jakaś taka maska pod hasłem fake it till you make it, jakby udawaj, dopóki się nie uda, w której oni będą przez cały czas pokazywać, jest dobrze, jest lepiej niż było, nie mam na co narzekać. Wprawdzie, wiesz, siedzi w ruderze czasami, ale i tak nie będzie narzekał, bo jest lepiej niż mogłoby być. Poza tym on jest zadowolony, idzie świetnie i mam mnóstwo projektów, które za chwilę odstrzelą i będzie w ogóle fantastycznie. Spotkałeś się z tym na pewno 1000 razy. Ale bardzo trudno jest jakby złapać ich na takim uczciwym, szczerym, intymnym momencie, w którym ta maska by spadła. To też widać w codziennej komunikacji, chociażby w sposobie witania się z kimś. How are you? To jest ta fraza, którą rzucasz na dzień dobry. Jak brzmi odpowiedź standardowa? I'm fine. Musi być. A spróbuj powiedzieć coś innego, to ich totalnie rozwala, to ich wybija z rytmu. Nie wiedzą, jak zareagować. Wyobraź sobie, że jesteś, wiesz, kasjerka ci pyta, how are you? Dokładnie to miałem. Tak? Tak. Średnio tam mój synek choruje, tak? Tak, Ciężko nagle jej się choruje. palce I ona nie zatrzymały wie, na co zrobić. klawiaturze, zaczęła się rozglądać na zasadzie, dobra, to co ja teraz mam zrobić? Bo Jaki nie było na jest skrypt? szkoleniu, wiesz. Jakby. Jak ja mam się teraz zachować? Pamiętam też takie spotkanie, to jest jakaś nowość dla mnie. Pamiętam spotkanie w jakimś warzywniaku w Los Angeles, gdzie chłopak przy kasie pomagał klientom pakować zakupy. I jakoś, nie wiem, coś powiedziałem albo moja mowa ciała zdradziła to, że się spieszymy, bo lecimy na zdjęcia, w związku z tym no, chcielibyśmy już z tego sklepu wyjść. I on się zatrzymał przy tej torbie i zapytał, czy robię to za wolno, jak na twoje oczekiwania? Ja powiedziałem, nie, w ogóle pełen luz, jakby pakuj po swojemu. I nagle zleciało się 5 różnych osób, w tym jego menedżer, który nagle zaczął kręcić aferę pod tytułem dlaczego nie obsługujesz tego pana wystarczająco szybko. Czyli takie uwrażliwienie, którego wcześniej nie dostrzegłem, na to, że klient nasz pan, że tak naprawdę jak jesteś customerem, który zostawia kasę, no to jesteś tam królem. Tego wcześniej nie widziałem. U nas w Polsce mam wrażenie, że jest trochę inaczej. Wiesz, w Stanach nie ma ochrony pracowników w żaden sposób. To znaczy, jeśli jesteś moim pracownikiem i znaczy, jeśli ten chłopak na przykład był moim pracownikiem i cię obsługiwał zbyt wolno jak na twoje oczekiwania, to ja mu mogę podziękować w tym momencie. Znaczy, on ma zabrać swój kartonik i wyjazd. I nie ma nic do gadania, bo to jest moja firma. No w Polsce tak się nie da zrobić. Jednak mamy związki zawodowe, mamy prawo pracy, które chroni pracowników. Jakby trzeba w odpowiedni sposób to wszystko załatwić, są procedury i tak dalej. W Stanach nie. To jest prywatna własność, raz jeszcze, property. Masz salon samochodowy, w którym cokolwiek jest nie tak z jakimkolwiek pracownikiem, nie ma go. Dziękuję, do widzenia. Więc ta groźba, ten taki miecz Damoklesa, który nad tobą przez cały czas wisi, że ty stracisz pracę i stracisz ubezpieczenie w związku z tą pracą i stracisz możliwość spłacania rat kredytu hipotetycznego i to, i tamto, i wamto, jest po prostu dużo groźniejsza niż tutaj u nas w Europie. Bo jak tam się ten pierwszy klocek domina się położy, to bardzo szybko się kładą wszystkie pozostałe i lądujesz w tym miejscu, od którego zaczęliśmy. Czyli chodzisz w garniturze, ale nie przyznajesz się przed sobą, że już jesteś w tym miejscu, z którego w zasadzie nie ma wyjścia. Poza ludźmi, poza różnymi postawami, o których też staram się opowiadać w swoim programie, no jednak po tej jasnej stronie Ameryki, tej, która zachwyca, która wabi, która sprawia, że chce się tam wracać, no jednak jest przyroda, bo to jest miejsce, 100%, pełna zgoda. gdzie jest wszystko. To jest nie? obłęd jakiś. Byłeś na całym świecie, ja nie byłem w tylu miejscach co ty, ale możesz chyba przyznać, że Top 5. podobnego miejsca, gdzie jest tak naprawdę tak różnorodnie i tak wspaniale, nie ma. Nie, jakby w Stanach masz co chwilę, w zasadzie w każdym stanie masz przynajmniej jedno miejsce, które powoduje szczękopad, taki, że nie wiesz, jak się w ogóle zachować. No jak stajesz na północnej krawędzi Wielkiego Kanionu Colorado, to najczęstszą reakcją ludzi jest to, że zaczynają milknąć. Znaczy szli, gadu, śmiech, ich, rafa, stajesz na krawędzi, rozglądasz się, widzisz 2 kilometry dziury w dół i aż się zatyka. I to nie jest jedyna tego typu atrakcja. Ona jest po prostu bardzo, bardzo popularna, rozpoznawalna, ale w zasadzie w każdym stanie w Stanach jest coś nieprawdopodobnego. Takiego, że po prostu że spadają majtki. No to jest niesamowite doświadczenie. Plus czas. Ja mam wrażenie, że to jest pewien komponent podróży po Stanach, który bardzo dużo robi. Że przejazdy trwają i ty jedziesz tym samochodem, bo no, umówmy się, podróż koleją jest w zasadzie niemożliwa w Stanach, to jest jakaś szczątkowa infrastruktura. Jeśli nie masz własnego samochodu, to nie masz się za bardzo jak poruszać. Greyhoundem możesz dojechać do największych miast i tyle. Jeśli chcesz się poruszać po Stanach, podróżować po Stanach, musisz mieć samochód, koniec. I jedziesz tym samochodem i jedziesz i masz czas.
I te przestrzenie, te odległości, wiesz, następna stacja benzynowa 200 kilometrów stąd na przykład. Jedziesz, idziesz, to wpadasz w taki trochę trans medytacyjny. Tak. Masz czas, żeby się zastanowić nad sobą, nad tym światem, nad tym, co przeżyłeś wcześniej, co cię otacza, złapać dystans do swojego życia. I to jest coś, co bardzo trudno jest złapać w innym miejscu na świecie. W niektórych miejscach w Afryce tak może jest, jak w Afryce subsaharyjskiej, że jedziesz, ale w Stanach ta podróż jest super komfortowa do tego. Czyli sobie jedziesz wygodnymi autostradami na tempomacie, dziękuję, Tak, bo lecisz. wszyscy w miarę przestrzegają przepisów, więc Tak. też nie ma jakiejś nieprzewidywalności, walki o życie, tak jak Tak u nas jest. na A2, gdzie tam gościu, wiesz, wywiozący dżemy do sklepu jako przedstawiciel handlowy cię spędza z lewego pasa, ty grzejesz pakę 50, on jeszcze chce On jechać musi dychać szybciej. pakę 80, Dokładnie. tak. Plus oglądaliśmy tyle filmów amerykańskich, że co chwilę trafiasz na takie wątki, na takie sceny, które jakby były wyjęte Tak. żywcem z filmu, który już kiedyś widziałeś. A zjedzmy coś. Zatrzymujesz się i siadasz w dinerze. I teraz ile widziałeś takich filmów, w których, wiesz, akcja się odbywa w dinerze? Spodziewasz się, że wejdzie Samuel L. Jackson za chwilę. Z portfelem z Johnem napisem Travoltą. Bad Motherfucker, Dokładnie tak. tak. Jakby co chwilę trafiasz albo na stację benzynową, albo do hoteliku, albo do moteliku. Najczęściej się śpi jednak w motelach. Albo masz spotkania z ludźmi, którzy mówią dokładnie te same kwestie, które amerykańscy bohaterowie filmowi mówią. I to jest taka trochę zawsze podróż, nawet jeśli jej nie szukasz, to jest podróż trochę filmowa. Te kadry, te sceny, te obrazki, te landscape'y, to wszystko jest takie znane, takie filmowe. Więc ja uwielbiam na przykład jeździć po Stanach, wiesz, mając wydruki zdjęć z kadrami z różnych filmów, które były w danych miejscach, po których będę podróżował, kręcone i sobie szukać tych kadrów i sobie je odnajdywać. Myślę, o fajnie, na tym drzewie George McFly z Powrotu do przyszłości siedział i podglądał Lorraine Baines. Więc się wdrapałem na przykład na to drzewo. Wiesz, I w Stanach możesz to zrobić, tak? Jak pojedziesz do Gruzji, to może być pięknie, cudownie, wspaniale, Ale ale nie masz akurat tych tego waloru kontekstów nie wszystkich, będziesz. tak, to prawda. Myślę, że dobrze byłoby też osobom, które planują wyjazd do Stanów, nie były w Stanach, podrzucić parę takich tropów, które mogą im się przydać przy planowaniu. Pierwsza rzecz, o której ja bym powiedział, to jest, w nawiązaniu do tego, co ty przed chwilą wymieniłeś, to jest zarezerwować sobie na tyle dużo czasu, żeby w ogóle cokolwiek zobaczyć. To nie jest miejsce, które możesz zwiedzić w tydzień, Nie ma 2 sensu w tygodnie. ogóle lecieć To na nawet tydzień. nie ma co się brać za podróż po Stanach. Jeśli już, no to polecić do jednego miejsca, nie wiem, do Nowego Jorku, poświęcić ten czas na to, żeby zobaczyć porządnie jedno miasto, to i tak będzie za mało czasu, ale coś tam liźniesz. Ale jak chcesz zrobić sobie wycieczkę tak zwaną krajoznawczą, no to 3 tygodnie, miesiąc Minimum. to absolutne minimum. Tak. Druga rada, wybierz jakąś wizję swojej Ameryki, którą chcesz poznać. Jakby tego się nie da ogarnąć na raz podczas Tak. jednej podróży. Znaczy, jeśli chcesz mieć takie bagienne, luizjańskie doświadczenia, jak z Nowego Orleanu, no to leć tam. Jak chcesz mieć Nowy Jork, to leć do Nowego Jorku. Jak chcesz pustynię, to leć do Kalifornii, leć do Nevady, leć do Arizony. Jak chcesz Vegas, no to leć do Vegas, ale wybierz coś. Jakby tego się nie da połączyć. Lepiej polecieć w jedno miejsce i tam sobie spędzić trochę tego czasu. Przypominam, że te Stany są wielkości Polski bardzo często, więc to nie jest tak, że tam lecisz do Utah i jutro już przejeżdżamy do Colorado, a pojutrze przejeżdżamy do Teksasu. No nie no, ten Teksas jest większy niż Polska, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak, Więc tak. to jest Możesz wpisać w obrys Teksasu Polskę i jeszcze ci zostanie miejsce dookoła, żeby tę Polskę objechać. Więc jedziesz do Austin w Teksasie i okolice zwiedzasz Tak. przez ten tydzień i tyle. Więc trzeba wybrać Amerykę, której chcesz doświadczyć, ale nie polować na wszystko naraz. Trzecia rzecz, jeśli jednak chcesz się troszkę napiąć i chcesz poskakać trochę po Stanach, a nie masz dużo czasu, no to bardzo dobrze rozwinięta i niedroga jest siatka lokalnych połączeń lotniczych. U nich te samoloty właściwie z dowolnego miejsca do dowolnego miejsca odlatują co 15 minut. Dokładnie tak. Więc możesz za kilkadziesiąt dolarów kupić bilet i jak masz lekki bagaż, po prostu sobie zrobić taką skakankę tu i ówdzie. Natomiast jeśli planujesz podróż samochodem albo kamperem, no to zajmie ci dużo więcej czasu. Natomiast trzecia rzecz, czwarta? To była trzecia. Trzecia. To była trzecia, loty. Czwarta. Nie kombinuj, wypożycz samochód. Znaczy już wielu próbowało to zrobić inaczej i ucz się naszym doświadczeniem. Wypożycz samochód i co więcej nie oszczędzaj na tym samochodzie. W sensie naprawdę... No to będzie to twoje będzie biuro męczarnia. przez najbliższych Tak. parę tygodni. Tak. No jakby trzeba wziąć samochód w średniej klasie wielkości, nie kombinować, że tam za 20% mniej weźmiemy najmniejszy, jak w Maluszku, wiesz, 4+, czyli 2 rodziców, 2 dzieci i pies, jak w latach 80. Nie. Jakby weź wygodny samochód, którym się można poruszać, jadąc 16 godzin na dobę na przykład, bo czasami to będzie konieczne. I na pewno jeszcze zabezpiecz środki, bo to nie będzie tania wycieczka, ale za to będzie warta tych pieniędzy. Jeśli szukasz noclegów, to ja bym odradzał sieciowe hotele, które często są masowo budowane przy autostradach. One wyglądają z zewnątrz
atrakcyjnie, ceny też mają przystępne, natomiast mówiąc wprost są dość paskudne. Oprócz tego, że mają klimatyzację, właściwie nie mają żadnych innych zalet. Zazwyczaj z grzybem, dodajmy, bo one tak pachnie klimatyzacja, a nie powinno. Tak. Śniadania też mają okrutne. Najlepsze, co można zjeść w takim hotelu, najczęściej to są samodzielnie wysmażone pankejki z jakiegoś... Paczki. tak, Po prostu, tak. z jakiegoś kleju, który tam ci stawiają w kokilce i możesz sobie sam usmażyć pankejki. Dzieciaki to uwielbiają, natomiast jest to straszne. Za podobne pieniądze można znaleźć coś, lekko się naginając, zjeżdżając gdzieś głębiej z autostrady w interior. W ogóle autostradami podróżuj tylko jak musisz, ale lepiej wybieraj sobie lokalne drogi, bo wtedy coś widać, coś możesz przeżyć, czegoś doświadczyć, a mnóstwo jest fantastycznych pensjonatów, kwater, Airbnb, no miejsc, gdzie możesz za niewielkie pieniądze doświadczyć czegoś, Plus spotkać możesz się z celować kimś. nawet w takie filmowe dinery, wiesz, Tak. w śniadaniownie wszystkie. Jakby to jest przeżycie samo w sobie, że przyjeżdżasz do miejsca, które widziałeś 1000 razy na ekranie, siadasz i zamawiasz dokładnie to samo, co twoi ulubieni bohaterowie filmowi. Nie Jest jak dyskutuj najbardziej z policją. Och, to byłaby moja następna. Tak, jakby trzymaj się przepisów, bo to policjant w Polsce i policjant w Stanach to są dwie różne postacie. I ich możliwości i ich szybkość w działaniu i podejmowaniu decyzji jest zupełnie inna niż naszych misiów. Jak tam będziesz pyskować, to bardzo szybko jakby z kajdankami za plecami będziesz siedzieć na krawężniku i być może dzisiaj nie wrócisz do tego hotelu. Więc lepiej się trzymać po prostu przepisów i nie wchodzić w drogę policjantom. Kropka. Bądź uprzejmy, nie tylko wobec policjantów, ale wobec Tak. wszystkich, to cię daleko cię to zawiezie, bo Amerykanie potrafią być ultra mili i pomocni, kiedy grasz, że tak powiem, w ich grę, tak jak oni by sobie tego życzyli. Natomiast jak zaczniesz być opryskliwy albo zaczniesz wychodzić poza nawias Nawet taki standardowego roszczeniowy. zachowania, tak, To się bardzo kończy. źle. Ostatnia, nie iść na dietę. W sensie, jak już jedziesz do Stanów, to się pogódź z tym, że w ten miesiąc przywieziesz prawda. 3 kilo więcej. I jakby trzeba się z tym po prostu pogodzić. Inaczej się tego nie da zrobić, choćby dlatego, że dla restauratora w Stanach największą obelgą jest, jeśli gość wychodzi głodny. Jeśli powie, że się nie najadł, to jest najgorsze, co restaurator może usłyszeć. W związku z czym porcje są takie, żeby trochę zostało. Ale nasza potrzeba domknięcia poznawczego, poza tym dzieci głodują, nie można marnować jedzenia, każe nam zjadać to wszystko. No i rąbiesz porcję jakby o połowę albo 2 razy większe niż normalnie w Polsce, więc tak po prostu musi być. No, jeśli wchodzisz między wrony, musisz krakać jak i one, czyli tutaj w tym wypadku wsuwać jak i one. Od razu zacząłem wciągać w brzuch odruchowo, żeby nie było widać, że niedawno Ale nie jest wróciłem tak? ze Stanów. No jest. Przy czym to jedzenie często jest bardzo dobre. Skoro mowa o jedzeniu, to zapraszamy was na amerykańską ucztę w postaci programu Niezwykłe Stany Prokopa. Zobaczycie tam wiele rzeczy, o których rozmawialiśmy, ale też sporo tych, o których porozmawiać nie zdążyliśmy. Stany, jakich nie znaliście, do odkrycia bez ruszania się z kanapy. A ja Tomkowi bardzo dziękuję, że się podzieliłeś też swoimi Dzięki, refleksjami na temat Ameryki. Czekam na nowy sezon. Bardzo dziękuję i pamiętajcie, hasta la vista, co po amerykańsku znaczy żegnamy was serdecznie.